Grzegorz Braun jest przedstawicielem wielopokoleniowej polskiej rodziny inteligenckiej. Absolwent Wydziału Reżyserii Telewizyjnej i Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor filmów dokumentalnych, m.in. Wielka ucieczka cenzora o Tomaszu Strzyżewskim, który wywiózł z Polski tzw. czarną księgę cenzury PRL-u. Inwazja o udziale wojsk polskich w okupacji Czechosłowacji w 1968 roku oraz Plusy dodatnie, plusy ujemne o Lechu Wałęsie i tajnym współpracowniku Bolku, filmu, który zyskał sławę dzięki obecności w internecie i pokazom w drugim obiegu. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Braun, autor kultowego filmu Plusy dodatnie, plusy ujemne o Lechu Wałęsie. O Lechu Wałęsie i tajnym współpracowniku Bolku. Czyli o dwóch w jednym filmie osobnikach zrobiłeś film. Jesteś, to już dla widza będzie teraz bardziej oczywiste, reżyserem filmowym. Bywam reżyserem filmowym. Tak, natomiast jest to jakby skaza rodzinna poniekąd, bo no, tradycje rodzinne cię na tą drogę wrzuciły. Opowiedz po trosze o swojej rodzinie, Grześ. No, o tych tradycjach filmowych to one takie są, że stryj mojego ojca w rodzinie zwany stryjem Jerzym zbankrutował rodzinę przed wojną, uczestnicząc jako scenarzysta i niestety współproducent we wstrząsającej produkcji bardzo pięknej Józefa Leitesa. Taki był wybitny reżyser, przed wojną umarł w Hollywood. Otóż stryj Jerzy napisał scenariusz do jego debiutu Huragan i to nawet fajnie poszło, odnotowuje to historię kina jako artystyczną produkcję. To było powstanie styczniowe. Stryj Jerzy świętej pamięci tam taki miał wstrząsający artystyczny pomysł, wiesz, cykle Grodgera, Litwania, Polonia, które upozowane grupy artystów w takie żywe obrazy zastygają. No i to właśnie miało nawet pochlebne recenzje, ale potem okazało się, że jakieś długi straszne są z tego filmu i te długi to właśnie jakaś tam biżuteria babci, więc kiedy robiliśmy pierwszy nasz amatorski film, to mój dziadek tak mnie wziął pod rękę i zapytał, jak to będzie z finansowaniem tego filmu, i ja dopiero po niewczasie zrozumiałem, że jemu to się tak jednoznacznie kojarzy robienie To było ostrzeżenie, filmów którego jakby nie zbankrutowaniem i poniekąd wszystko się zgadza. Stryj Jerzy, co to właśnie ten film, on wiele pisał, poetą był filozofem, ale do historii przeszły dwa jego teksty, dwa hity całkiem anonimowo, to znaczy mało kto je z nim kojarzy. On napisał taką piosenkę harcerską Płonie ognisko, a 20 parę lat później napisał coś, co się nazywa Testament Polski Podziemnej, bo był ostatnim tutaj przewodniczącym Rady Jedności Narodu, czyli takiego kadłubkowego parlamentu podziemnego. Spóźnił się na kolejkę do Pruszkowa podobno i dlatego jest aresztowanie słynne 16, a nie 17. Tak mi jego łączniczka wytłumaczyła, że on się na tę kolejkę spóźnił. A ten 17 co robił potem? No, spędził blisko 10 lat w więzieniu. Oko stracił, wyemigrował, umarł w 75 roku w Rzymie. A ojciec? Tata reżyser. Tata reżyser. Kazimierz Braun. Przetworzył pół swojego życia w Polsce. Reżyserował w teatrze, okazjonalnie w teatrze telewizji i różne piękne rzeczy robił. W 85 roku go władza ludowa za ostatnie z tych pięknych rzeczy wyrzuciła z teatru. No i pojechał do Ameryki, tam razem z moją mamą i młodszą siostrą są do dzisiaj. A tata co takiego ładnego zrobił, że się aż spodobało tak bardzo komunistom, że go przeprosili stąd? Takim wydarzeniem głośniejszym od innych była Dżuma w jego adaptacji według Camus, która taką była
figurą, no czego, stanu wojennego w Polsce, ale to była dobra figura, teatralna. To był dobry teatr. To nie była agitacja sceniczna do niczego, tylko to był piękny teatr, pojemne znaki teatralne. Bardzo to było wzruszające i jakoś ludzie bardzo chcieli to oglądać, w związku z tym aż do tego doszło, że władza, mimo że początkowo starała się to w ogóle zdjąć, zamknąć, no to dopuściła do kilku spektakli, żeby nie było, że zdjęli. Jacyś ludzie z zagranicy to zobaczyli, zapraszali teatr za te granice. Cały zespół dostał paszporty, tylko kilka osób nie i mój tata, reżyser tego spektaklu, Nie też otrzymał. nie dostał paszportu. No ale potem dostał i już tam mieszka i też reżyseruje, uczy, pisze. Ja tam byłem chwilkę, ale wróciłem, bo mi się wydawało, że tutaj jakieś straszne rzeczy stracę, jak nie będę się temu osobiście przyglądał. No i co, i nie miałeś racji? No i jakbym na własne oczy nie widział i nie słyszał, to bym uwierzył. pewnie nie uwierzył. Myślę, że to jest bezcenne doświadczenie, pokoleniowe oglądanie tego, jak się dzieją różne rzeczy piękne i nawet jakoś marginalnie można wziąć w nich udział, a potem tym przeżyciem pokoleniowym jest zakłamywanie tej historii a vista. To jest ciekawe, że to tak można zaraz, od razu, nazajutrz, że można zmieniać rzeczom i sprawom imiona, nazwy, przyklejać. Czyli fascynujący upadek. No, ale my i tak jesteśmy w luksusowej sytuacji, bo te tam 2 pokolenia albo 3 wcześniej, to oni byli ukąszeni przez Hegla, a my zaledwie przez Adama Michnika, więc w swoim czasie byliśmy ukąszeni. To mów za siebie, prawda? to nie coś, czego mnie nie dotyczy. Ja byłem ukąszony przez nich wszystkich razem, tak. Jacek Kuroń był bez wątpienia świętym z mojej kapliczki i jeszcze paru innych złych ludzi. No co, my jesteśmy z polskiej inteligencji, a polska inteligencja jest durna, nic nie rozumie z tego, w jakim kraju żyje i na jakim świecie i tylko dorabia teorie do własnych wyborów podyktowanych smutnymi koniecznościami albo konformizmem, więc też tak nie chciałbym się stawiać poza nawiasem. Jesteśmy właśnie razem ze stryjem Jerzym i z moim ojcem Kazimierzem z tej smutnej tradycji, która się nazywa inteligencką. Pobożni socjaliści, jeśli pobożni, ale socjaliści, to znaczy nie wyobrażają sobie życia poza etatem państwowym. No to dotyczy wszystkich właściwie moich miłych i ukochanych, najbliższych, a nawet i trochę dalszych. No i do tego życia na etacie polska inteligencja dorabia ideologię. Polska inteligencja oddała w ostatnich kilkunastu latach mózgi w depozyt, tak, Gazecie Wyborczej. No i to z mojego punktu widzenia teraz troszkę oni z tego wyszli, teraz już kilka gazet jest, to oni czasem i czytają te inne gazety, no ale tak jak po latach 40. i 50. Ja wiem, że to mocne, drastyczne porównanie, ale tak, oni dalej się nie chcą przyznać do tego, że stanęli po stronie silniejszego i że zajęli wygodną pozycję. No, bierzesz na klatę jakby los inteligenta polskiego, rozumiem. Tak. Ale też a ten domek za twoimi plecami, to co to jest? To taki domek w lesie pod Kielcami, wieś Bolmin i jej ciąg dalszy Milechowy, kawałek lasu. Pradziadek to dał babci
dawno temu, w XX stuleciu, ten kawałek lasu i tam rodzina spędziła wojnę. Tam mój tata nosił partyzantom grochówkę do lasu. Stamtąd ja mentalnie pochodzę. Moi oboje rodzice są z Gór Świętokrzyskich. Tata właśnie stamtąd, kawałeczek dalej się urodził. Mokrsko-Dolne to w ogóle piękna nazwa. Kto to wymyślił? Pewnie blisko 1000 lat ma to miejsce z tą nazwą. A mama z drugiej strony Gór Świętokrzyskich to się z kolei nazywa Mirogonowice. Teraz władza ludowa, obecnie miłościwie panująca, z łaski pozwala bratu mojej mamy kupić miejsce po domu, który tam kiedyś stał za 100 000 złotych. Tak? Tyle na temat zwrotu mienia zagrabionego, który jest zwany dla zmylenia przeciwnika reprywatyzacją. Grzegorz, ostatni rok czy więcej pojeździłeś sobie po kraju z własnym filmem, o którym na wstępie powiedziałem. Filmem, który pokazywałeś w bardzo wielu miejscach. Jest w internecie także. No zobaczmy scenę, która jest moim zdaniem sceną roku w filmie dokumentalnym. Przyjechaliśmy po to, żeby pytać o sprawę tajnego współpracownika Bolka. Wie pan, dla mnie to hańbą jest, że paru niepoważnych ludzi, którzy nie potrafili walczyć, którzy nie mają takich osiągnięć, zmusili mnie, człowieka, który oddał wszystko, postawił rodzinę i siebie, był gotów zginąć za walkę z komunizmem, że mu wymuszono na mnie tłumaczenie się, że wyszukano jakieś papiery przez bezpiekę robioną. Panie prezydencie, więc co właściwie się zdarzyło? Zdarzyła się walka, w której pokonałem bezpiekę, nie dałem się nigdy złamać, ani na sekundę nie byłem po przeciwnej stronie, ani sekundę nie byłem żadnym agentem. No tak, to było twoje spotkanie Z historią. z historią, albo pewnie z twoim dylematem. No bo jak zacząłeś robić ten film, to czy miałeś, jakie miałeś poczucie? Czy chcesz coś wyjaśnić, czy wiedziałeś? No wiedziałem, bo przecież przeczytałem te dokumenty, które zabrałem ze sobą do pana prezydenta, żeby go pytać o tę sprawę. Przeczytałeś, uwierzyłeś, szukałeś jakiegoś innego dna? To nie jest kwestia wiary przecież, Jerzy, tylko to jest kwestia faktów. No tak, zachowały się dowody, które pozwalają stwierdzić, że o zgrozo Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o kryptonimie Bolek. Takie dokumenty się zachowały i nie ma co się o to spierać. To tylko Lech Wałęsa próbuje ciągle namówić świat, żeby przechodził do porządku nad tymi faktami. Mnie też dalej namawia, otrzymuję maile od pana prezydenta, czasem z pogróżkami, czasem bez. Czy korespondencja właściwie się jakoś taka... Pan prezydent przetacza, zaszczyca tak? mnie korespondencją, w której przesyła mi obszerne załączniki, które zawierają czasem jego złote myśli, uwagi wypowiadane na forach internetowych, a stosunkowo niedawno, bo przed Nowym Rokiem przysłał mi wybór dokumentów, które otrzymał jako notabene pokrzywdzony w Instytucie Pamięci Narodowej. No tam są takie raporty, w których napisane jest między innymi ręką funkcjonariusza jakiegoś Służby Bezpieczeństwa w latach 70. W czasie pracy w stoczni był przez nas wykorzystywany operacyjnie. To zdanie ma bardzo określone, ściśle określone znaczenie. Nie ma żadnego innego, więc kiedy dostałem od samego Lecha Wałęsy kopię tych dokumentów, obszernie odpisałem, że bardzo dziękuję i że rozumiem, że wreszcie sam postanowił mówić o tym, co do tej pory było przemilczane. Zaproponowałem kontynuację wywiadu, tak niefortunnie przerwanego. Wywiązała się z tego korespondencja, w której Lech Wałęsa, co bardzo dla historii powinno być istotne, zmienił wersję.
po raz kolejny. Teraz wersja w tej korespondencji przedstawiona jest taka, że po 76 już nic nie podpisywał. Uważasz, po 76. Rozszerzamy te Tak, lata, Tak. tą przestrzeń działania. A co przed 76? No, tyle było tych, jak to nazywa Lech Wałęsa, przesłuchań, a na każdym przesłuchaniu najmniej 3 podpisy. Tak mi pisze pan prezydent. No, ciekawe, ta wersja się zmienia, więc może w ciągu najbliższego roku jeszcze się jakoś zmieni. Tymczasem korespondencja urwała się. Pan prezydent napisał, że spodziewa się, że wkrótce sąd zamknie mi pysk za te oszczerstwa. Pysk jest napisane tam. Tak. No i czekam, tak, czy coś, czy jakiś ciąg dalszy nastąpi. Czy Tymczasem na razie nie ma mowy o nowym filmie, tak? Na razie kontynuacja wywiadu jest chwilowo niemożliwa. nie dostałem zaproszenia. Tamta rozmowa nastąpiła po moich prośbach o wywiad. Ja bardzo wyraźnie pisałem, na jaki temat chcę rozmawiać. Nikogo bym się nie ośmielił zaskakiwać takimi pytaniami, więc pisałem, że przygotowuję dokument o sprawie tajnego współpracownika Bolka. Pan prezydent Jest świadkiem w tej sprawie poniekąd. odpisał mi uprzejmym zaproszeniem. No i właściwie dlaczego ta rozmowa tak się potoczyła, to nie mam zielonego pojęcia. No, to się zdarzyło już 1,5 roku temu. Film oddaliśmy, to znaczy Piotr Szyma, jego producent, bez którego to wszystko by nie doszło do skutku. Oddaliśmy telewizji polskiej SA przed rokiem, bo jeszcze przed końcem lutego 2006. No i właśnie mija rok, jak nas telewizja buja w tej sprawie. Miałem 13 lat i Lech Wałęsa przyjechał do Wrocławia. Mama zabrała mnie na wiec przed siedzibą regionu Solidarności i ja, ma się rozumieć, klaskałem, jak wszyscy tam obecni. No i stąd wywodzę swój tytuł do zadawania takich pytań. Komu klaskałeś? Pytam, komu klaskałem, tak. Wspomina pan o rozmowach ze Służbą Bezpieczeństwa. Co to były za rozmowy? Przesłuchania, a nie rozmowy, w których odpowiadałem na pytania, bo w 70 latach nie było jasne, czy należy odpowiadać jako świadek, czy wezwany, czy nie. Więc mój błąd polegał na tym, że ja odpowiadałem, ale z premedytacją, walcząc, a nie łamiąc się. Ja walczyłem na śmierć, na życie, z bezpieką. Dlatego też, jak pan widzi, nawet głos mam podniesiony, bo jestem wściekły, że ktoś mógł coś podobnego wymyśleć. Twoja małojska sława, zresztą bardzo zasłużona, wynika z tej twojej prywatnej rozgrywki z byłym naszym przywódcą, a przecież marzenia, a przecież twoje własne poszukiwania nie są koniecznie w tej materii, prawda? Przecież to ciebie dotyczy w jeszcze większym stopniu. Wolałbyś sobie być artystą i nie zajmować się... z tobą gadać teraz, tak? I nie zajmować się jakimiś... nie wyciągać jakichś trupów z szafy. Zostajesz obsesjonatem. Im bardziej mówisz o jakichś rzeczach, o których, które może niekoniecznie by cię tak pasjonowały, gdyby kto inny o nich mówił. Ja bym chętnie obejrzał o Lechu Wałęsie jakiś duży film, może w odcinkach, może nawet tę fabułę, co to nie powstała, z Robertem De Niro w roli Wałęsy. No ale on powiedział nieprawdę, więc ty raczej byś, rozumiem, szukał prawdy. Te wiele lat nieużywania prawdy w takim głównym nurcie kina. Myślę o kinie polskim, o mediach polskich. No, szczerze mówiąc, dość wypluło tą formułę. Znaczy ją jakby tak zużyło. Światnie przedstawiony Kornhausera i Zagajewskiego. To dobry szyld jest, to się dalej stosuje. Jaki światnie przedstawiony? No historia. Ta historia to ona się zaczyna już wczoraj. Już to, co się wczoraj zdarzyło, już to może być dzisiaj zakłamane, więc to jest historią. I ponieważ nie jest opowiedziana
historia nasza, historia Polski, no to stąd ta czkawka. Ja nie chcę wszystkich namawiać do tego, żeby czytywali książki historyczne i zajmowali się tym, jak je zaadaptować na ekran, ale tak myślę, że dopóki się nie pojawią jacyś nowi czterypancerni, którzy by, nie wiem, może oni inny mundur muszą nosić, a może można o tych samych czterech pancernych opowiedzieć, tylko tak naprawdę, dopóki nie będzie jakiegoś filmu, o którym dzieci będą sobie opowiadać na podwórku, a on nie będzie zakłamany, no to dalej będzie problem. Marzyłbym o tym, żeby zobaczyć duże kino, które by opowiadało moje, że tak właśnie nieskromnie powiem, doświadczenie pokoleniowe. No właśnie doświadczenie zakłamania w życiu publicznym. Doświadczenie, a żeby o tym opowiedzieć, no to trzeba mieć jakiś punkt odniesienia w historii. Ja nie mam klucza, ja nie mam pomysłu, nie wiem. Chciałem zrobić odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego jako sensacyjną fabułę, szybkie samochody, piękne kobiety, sprzedajni politycy, bo rozumiem, tym że jest ten muzyka dramat. muzyka rapowa, rozumiem. Koniecznie. Także napisałem scenariusz. Wszystko w tym filmie miało być bardzo współczesne, łącznie właśnie z jakimiś tam walizkami pieniędzy przesuwanymi pod blatem w Sejmie i tylko język miał być nie dzisiejszy, mianowicie wszystko to się miało grać XVI-wieczną polszczyzną. To byłoby o tym, o stałych wariantach gry, o tym, że czy dziś, czy 500 lat temu, czy 2,5 tysiąca, ludzie tak samo się kupują i sprzedają stałe warianty gry. Dzielą się na takich, którzy się na to zgadzają, i na takich, którzy nie, tak? No, wszyscy jakoś tam się zgadzamy. I myślę, że problem w tym, żeby nie dorabiać za pięknych teorii do tego, na co my się zgadzamy, bo takie, proszę pana, życie. Żeby nie dorabiać do tego teorii. Bo co? Bo ci, którzy poszli do ziemi, no to oni właśnie nie opowiedzą swojej historii. Oni nie wytłumaczą, dlaczego tak wybrali. No to zostają ci, którzy nie leżą w piachu. No to oni potem robią filmy o swoim życiu i najczęściej robią filmy... Jak nie być w piachu? No właśnie. I o tym, że to może nawet i lepiej, a skoro lepiej, to może i słuszniej nie być w piachu. Polskiej inteligencji, no właśnie zdaje się, że Polska, żeby była, to już wystarczy, żeby nie było ruskich. Nie będzie fajnej Polski tak długo, jak długo będzie socjalizm, tak? Także w sztuce. Chyba jest fajna sztuka bez fajnej Polski? Fajna Polska jest niezbędnie potrzebna, to jest fajna firma, szyld ma 1000 lat, warto to utrzymać, bo to teraz tutaj już się konsolidują grupy tych namawiaczy, co nas będą namawiali do likwidacji, do zdjęcia tego szyldu, prawda? Już te tam jakieś listy w sprawie tej konstytucji europejskiej, no to nie ma co owijać w bawełnę, to chodzi o to, żeby zlikwidować tę firmę. Więc ja jestem za utrzymaniem firmy o tym szyldzie. W tym pomyśle, Uważam, że to jest zacny szyld i tego bym się trzymał. No, 500 lat temu, 500. To naprawdę było najfajniejsze miejsce na Ziemi. Największa na świecie strefa wolnego handlu, najniższe w świecie podatki i dlatego nieźle się to trzymało. A wracając do kina, no właśnie trzeba, żeby państwo się wreszcie żeby przestało robić kino, żeby przestało robić telewizję i może coś tu odrośnie. Tak, zaczynam czuć, że rozmawiam z jakimś sierotą duchowym po Korwinie-Mikke. Że sierotą. Ja tak w pełni się przyznaję. Znakomicie znam ścianę tych rozmów, ponieważ zaraz cię zapytam w związku z tym, a kto ma ci te filmy sfinansować, a ty im powiesz, że co, Guzowaty z jakimś kolegą innym, tak?
Zaproponuję za chwilę Guzewatemu, tak jak Wałęsą tu też dzielnie rozmawiałeś, żeby ci dał parę złotych na jakiś film o sobie najlepiej. Dlatego póki co, to bym raczej się o te państwowe pieniądze jednak pobił. Fajnie byłoby mieć rację i mieć zjeść- premierę i w zjeść dużym rację. kinie. Mieć prawda? rację i zjeść rację, Fajnie tak. by było. Za to koresponduję z Lechem Wałęsą. No, to jest... Wiesz, co napisał? Jak go zapytałem czy poprosiłem, żeby łaskawie wyjaśnił tę sprawę z Mieczysławem Wachowskim, to mi Lech Wałęsa tak krótko odpowiedział: każdy ma swojego Wachowskiego. Wiesz? To jest, Też proszę masz? ciebie, aforyzm. Też masz kogoś No takiego? właśnie, chyba tego mi w życiu brakuje. Panie prezydencie, 13 lat temu nazwano pana agentem Służby Bezpieczeństwa. Czy to nie była dobra okazja, żeby wtedy wszystko na ten temat opowiedzieć, tak żebyśmy dzisiaj nie musieli o to pytać? Nigdy nie było takiej okazji, nikt nie powinien śmiać się i pan też. Zapytać mnie o taką zdanie. Gdzie pan był, jak ja walczyłem? Jak pan może coś takiego wymyślić i pytać się? Hańbą dla pana powinno być to, gdyby pan znał moją drogę, historię walki. I znajdują się tacy ludzie jak pan. I nie wiem, czy pan chce wyjaśnić, czy pan chce coś tu udowodnić, czy pan był mocniejszy od Wałęsy. Proszę pana, nigdy pan nie rozwiązałby tak problemu, jak ja rozwiązałem. Ja zaledwie zdążyłem się... Dziękuję, mam, ale są inne pytania. W którym momencie zrozumiałeś, że żyjemy w kraju, który jakby się nie rozwinie? Nie rozwinie się donikąd. Dowiedziałem się troszkę o tym, jak działa ta ekipa, która przy okrągłym stole zasiadła z naszej strony. Poznałem kilka anegdot, które zwolna zaczęły mnie uodparniać na urok Adama Michnika. Bo przecież to jest postać centralna, to jest wśród żywych, to jest niewątpliwie żywy monument tego zakłamania. Wyciąga z etosu inteligenta to, co w nim jest tak naprawdę najistotniejsze. Znaczy pewna odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Nie ma żadnego etosu inteligenta. To jest wszystko teoria dorobiona do biurokracji. Synowie z domów zdeklasowanych, zbankrutowanych, szlacheckich, synowie rodzin żydowskich, które postanowiły zmienić środowisko, synowie dzieci rodzin urzędniczych. To wszystko się zebrało tak gdzieś w XIX wieku i zaczęło dorabiać do dziś obowiązującą teorię do własnego istnienia. A jakie jest to istnienie? To istnienie to jest biurokracja. Niezależnie od tego, czy w nauce, czy w kulturze. Czy mając taką wiedzę, jaką masz, o procedurach, które funkcjonują tutaj, gdzie żyjemy, znasz tą procedurę jakby i w związku z obserwacji, z własnych jakby poczynań, a także nawet po prostu na bogactych archiwów. No. Czy nie jest naiwnością i takim pewnym egotyzmem nawet wchodzenie w uprawianie zawodu, który na dobrą sprawę tak czy siak jest głęboko sterowalny i manipulowalny? Ja złożyłem w telewizorze, wiesz, latem taki scenariusz. To się miało nazywać Plusy dodatnie, plusy ujemne 2. Bo tymczasem nowe dokumenty się pojawiły, w tym niezwykły zapis rozmowy, jaką z Lechem Wałęsą w listopadzie 1982 roku z Lechem Wałęsą zwalnianym z internowania prowadzą dwaj pułkownicy. Pułkownik Kliś z Naczelnej Prokuratury Wojskowej i pułkownik Starszak z centrali MSW. I ta rozmowa została nagrana i ocalał jej zapis. W 2 kopiach, notabene w Instytucie Pamięci Narodowej to się odnalazło. Ja złożyłem scenariusz takiego widowiska, wiesz, wyobraziłem sobie, że to po prostu trzeba Teatr faktu, zagrać. dokudrama. Tak, to miał być teatr faktu, ale jakoś to zdechło i jakoś telewizja, tak jak najpierw wyglądała na żywo tym zainteresowaną, przestała się tym interesować. No więc to z pewnością było bardzo naiwne w ogóle zaczynać. Ty prowadziłeś program w ogóle w telewizji, gdzie siedziałeś sobie normalnie w jedynce,
za takim fajnym też stołem i Było opowiadałeś bardzo o fajnie. literaturze w ogóle. Tak, tak. No ja tam nie za wiele opowiadałem, tylko goście opowiadali, a ja tam Ty, no i co się stało? byłem za rozprowadzającego. No i co się stało właściwie? No co, zrobiliśmy 2 wydania tego programu, a właściwie 1,5. W pierwszym, o ile wszystko było na tak zwanej kolaudacji bardzo fajnie, o tyle w drugim nagle okazało się, że wszystko jest niefajnie, a konkretnie, że bardzo nudny jest kawałek mojej rozmowy z Henrykiem Grünbergiem o trudnych stosunkach polsko-żydowskich, czy jak to wtedy ujmowałem, o różnicy wrażliwości w postrzeganiu i opisywaniu historii. No i ta rozmowa nie została ostatecznie wyemitowana, a ja przestałem prowadzić taki program z własnego wyboru. Program dalej funkcjonuje bez ciebie? Nie ma już takiego programu. Tamten nazywał się Stół z powyłamywanymi nogami, a teraz jakieś inne są programy o książkach. Każdy kolejny krok, który uczynisz, typu plusy dodatnie, plusy ujemne 1, 2, film o 1968 roku, teraz zrobiłeś film o Szczypiorskim. No to reportaż. Każdy z tych produktów, który wykonasz, krok po kroku oddala cię od ukochanych filmów w konwencji Lyncha na przykład, których, jak rozumiem, jesteś fanem tego Lyncha. Najlepszy film ostatniej dekady Mulholland Drive Tak. Davida Lyncha. Tak. Najważniejszy, No więc- najważniejszy film w kosmosie. Mulholland Drive. Czy jakby ładując się w te wszystkie mówienia prawd, ku uciesze zresztą, rozumiem, spragnionych prawd ludzi. I to jest jakaś może też bardzo ważna potrzeba, prawda? Uciecha jest spora. W Stanach Zjednoczonych jakiś rodak, słuchaj, opycha te nasze plusy po $15 plus Ale koszta odpala wam. wysyłki. Nie, no nie wiem, kto to jest, wiesz. Moje pytanie jest takie, czy w każdym ruchu swojej działalności jako poszukiwacza prawdy jesteś świadom odpowiedzialności w sensie ryzyka? Czy nie jesteś tego ryzyka w ogóle świadom? Ryzyko. Słuchaj, tu w tym miejscu przy twoim stole zasiadają ludzie, którzy naprawdę w życiu ryzykowali. Bo oni są Poważnie. biografiami, a my jesteśmy ludźmi, którzy możemy o nich zrobić wielkie, wspaniałe rzeczy. Wiesz, no zobaczymy, no. Zobaczymy. Może coś się jeszcze Przewali. uda opowiedzieć, może Lech Wałęsa zechce wrócić do Słuchaj, rozmowy. czyli mamy świadomość ryzyka, ale nadzieja w nas jest, nie? Nie mamy świadomości ryzyka. Przecież wiesz, że jak się pakujesz w ciekawą rozmowę i jak zaczepiasz człowieka, to cię to kręci, prawda? Bo to jest niezwykła możliwość zarejestrować jakąś iskrę, że tak szumnie powiem, prawdy. No. Chciałem zapytać, mówi pan o fałszywkach bezpieki. Chciałem zapytać, jak pan ocenia te dokumenty? Tak oceniam. Tak oceniam. Wystarczy panu? I tak oceniałem wtedy też. Czy to jednak nie jest temat do rozmowy? Czy nie warto tych spraw wyjaśnić? Hańbą dla mnie i dla pana jest, że pan śmie zapytać mnie o coś podobnego. Mnie, który stałem na czele i pokonałem komunizm. Hańbą powinno być dla pana pytanie takie do mnie skierowane. Odpowiedziałem panu wszystko. Jeżeli nawet pan nie pomyśl kiedykolwiek, że Wałęsa mógł być po tamtej stronie, że Wałęsa mógł być agentem. Pomyślenie jest zbrodnią wobec mnie. Czy pan rozumie to? Rozumiem. Takie jest pańskie zdanie, ale wobec tego, jak wspomina pan te chwile, które doprowadziły do wytworzenia takich dokumentów? Bo było paru ludzi i w bezpiece, która coś tam kombinowała. I u nas się znaleźli ludzie, którzy wierzą w bezpiece, a nie Wałęsie. No ale jak Dziękuję. Do już widzenia. Dziękuję. Jak się ktoś zgniewa na ciebie, to też bywa warte odnotowania. No i ja to lubię. Może już pan Zwiedzać, żeby nie ma nas. Jak może śmieć, to pytać mnie, który pokonał jeszcze przy komunizm. jutrzejszym fakcie. Jak może śmieć, może pytać się o takie rzeczy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu.